Walentynki, ale dziś walentynki bardziej dla mnie niż dla Was. Kręcę mnóstwo filmów i za każdym razem staram się, aby w nich umieścić coś nowego, coś czego jeszcze nie było. Za każdym razem się staram, no ale nie za każdym razem wychodzi. A tym razem nic nowego, tą pracę robię dla własnej przyjemności, mając nadzieję, że także Wam się spodoba. Czyli drobny prezent dla siebie z podtekstem serduszkowym. W kolorach i ze zdobieniami takimi, które lubię najbardziej. I tu jako pierwszy na scenę wkracza lazur. Szlachetna bejca w kolorze orzechowym, która przepięknie podkreśla rysunek drewna. Nie zostawia plam, zawsze idealnie się rozprowadza. Maluję, suszę i szlifuję. A teraz postarzanie i kolorowanie. Pewnie powiecie, że piękniejszy efekt można uzyskać najpierw opalając drewno. No wiem, ale jestem leniwa, nie chce mi się tego robić i uważam, że takie proste postarzanie też wygląda fajnie. Pierwszą próbę zawsze robię z tyłu albo od spodu pudełka, jakby nie wyszło, to nie będzie widać, a potem już lecę po całości. Ważna informacja, najpierw postarzanie, a dopiero potem lakierowanie. Lazur to bejca, nie zamyka drewna, dzięki temu farba pięknie wchodzi w pory i efekt postarzenia wygląda dużo bardziej naturalnie niż by to wyszło nam po lakierowaniu. Maluję zarówno metodą suchego pędzla, jak i na mokro, generalnie wszystkie chwyty dozwolone. No właśnie, lakieruję dopiero teraz. Lakier akrylowy matowy, bo dzięki temu drewno w dalszym ciągu będzie wyglądało naturalnie. Kółko na biało można zamalować na kilka sposobów, a tak wygląda mój sposób na leniucha. W moim świecie wycięcie kółka z papieru i potapowanie powierzchni wychodzi dużo szybciej niż męczenie się z malowaniem krawędzi zwykłym pędzelkiem. Są walentynki i jest serduszko. Nie wiem, czy to zauważyłyście, ale lubię do moich prac dorabiać serduszka. Bo to jest tak, jakbym skończyła świetną książkę, wiecie, serce pęka i nagle wow, wpada bonusowy rozdział. I te serduszka oraz inne pierdoły dorabiane do pracy to właśnie takie bonusowe rozdziały. Wszystko pomalowane, uchwyt przykręcony i bierzemy się za przepiękny papier ryżowy. Niby nic, niby takie kwiatki, ale tak bardzo mi się spodobał, że będę Was nimi jeszcze męczyła przynajmniej jeszcze jedną pracę. No i ode mnie ma duży plus, bo te kwiaty świetnie się nadają do kombinowania. Można je właściwie dowolnie podrzeć i skomponować z nich nowy bukiecik, który idealnie pasuje do naszej pracy. Wow, jak ja to lubię, a tak na marginesie to kombinowanie to chyba najbardziej polskie słowo jakie znam. Wracając do tematu, wykombinowałam takie bukieciki. Oczywiście papier ryżowy przyklejam klejem do deku, smaruję powierzchnię, przykładam papier ryżowy i wszystko klejem dokładnie zasmarowuję od góry. I kolejne lakierowanie lakierem akrylowym matowym. Porządnie, grubo, całą pracę z zewnątrz i od środka. Przy pracach postarzanych świetnie sprawdza się cieniowanie. Ono po prostu musi być. Nie musi być idealne, ale powinno się pojawić. Film instruktażowy o nauce cieniowania podlinkuję Wam pod tym wideo. I chlapanie w tego typu pracach także absolutnie musi być. Na początku chciałam pochlapać tylko obrazek, ale potem mnie poniosło i poleciałam po całości. Chlapania oraz zjedzenia całej czekolady naraz nigdy nie żałuję. Na uchwycie, a potem na nóżkach dodałam odrobinę niebieskiego. Taka niby patyna, ale bardzo dobrze komponuje się z całością. O gustach się nie dyskutuje, ale bardzo lubię, gdy na matowych pracach jakieś akcenty są błyszczące. Ten błysk nie musi być idealny, bo na starej pracy błyszczące powierzchnie nie są już takie bardzo błyszczące, więc można przeciągnąć lakierem z połyskiem 2 razy i będzie fajnie. Lubię cieniować, to są moje walentynki, więc kółeczko sobie jeszcze raz pocieniuję, żeby ten cień wyglądał mocniej i starzej. A teraz pasta do modelowania w aplikatorze i pędzelek skośny na wypadek, gdyby coś mi nie wyszło. Przy zabawach z konturówką taki ratunkowy pędzelek zawsze, ale to zawsze z boku mam. Nawet jeżeli się bardzo staram, jestem maksymalnie skoncentrowana, to taka konturówka potrafi smarknąć. Albo coś się zatka, albo po prostu nam nie wyjdzie i wtedy bierzemy pędzelek ratunkowy. Czas się cofa i możemy ten element namalować jeszcze raz.
Zamiast zabawy z konturówką możecie przykleić jakąś ładną koronkę, falbankę albo sznureczek. W świecie deku, także na naszej grupie, są mistrzynie konturówki i bardzo im zazdroszczę tych umiejętności. Ale ja się nie przejmuję, że moje zawijaski są trochę krzywe albo nierówne, bo to są moje zawijasy i są dokładnie takie jak ja. Z jednej strony nie wszystko z nimi w porządku, ale z drugiej pasują do całości i całkiem przyjemnie się na nie patrzy. Oczywiście można się czepiać, można szukać dziury w całym, tylko po co? W tej pracy użyłam pasty do modelowania, ponieważ po pierwsze jest matowa, co mi bardzo pasuje. Po drugie, klasyczna konturówka wyciskana na lakierowane powierzchnie potrafi się nam niezbyt fajnie rozlać, a ta pasta, jak ją wyciśniecie, tak już zostanie. I podobny wzorek robię na serduszkach, a tutaj jeszcze raz w akcji pędzelek cofający czas. To serduszko z jednej i z drugiej strony jest troszkę inne. Z jednej zrobiłam szerszy margines drewniany, a z drugiej węższy. Zobaczcie, co Wam się lepiej podoba, bo ja się sama nie potrafiłam zdecydować. No ale tutaj miała już być przyklejona bawełniana koronka. Szlaczki idą mi całkiem nieźle, więc pomyślałam, że jednak oplecę nimi górę. Doklejam nóżki, wklejam do środka kółeczko z kwiatami i można powiedzieć, że pudełko jest już gotowe. A to jest biżuteryjna końcówka do jajek, wbija się ją w styropian, a ja potrzebowałam tylko tego kółeczka. Kilka rozwiązań testowałam i wydaje mi się, że jeżeli podoba Wam się takie zakończenie, to ten pomysł jest najlepszy. Na gorąco zrobiłam dziurkę w sercu i wsadziłam zakończenie. No i mam dwa kółeczka, na które mogę namotać dowolne cuda. Jedną koronkę pofarbowałam, a cała reszta to feria wszystkiego, co miałam w szufladzie. I jeszcze na koniec trzeba to jakoś estetycznie skleić w kupę i moja walentynkowa praca gotowa. Robię różne prace, bo przecież nie da się cały czas tworzyć tego samego. Bardzo podobają mi się prace z mnóstwem wycisków i takim maksymalnym postarzeniem, ale dla siebie wybieram raczej taką prostotę. I z tego powodu dzisiaj dla mnie, ale także trochę dla Was, taka moja walentynka. Rozważna i romantyczna. A do pudełeczka dowiązałam serduszko. Takie drobiazgi moi znajomi bardzo lubią i zazwyczaj te serduszka lądują jako brelok przy kluczach. Jak zwykle listę walentynkowych produktów, które używałam w filmie, znajdziecie pod tym wideo. Dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu inspirello.pl oraz na naszą grupę na Facebooku.